Szanowni Państwo, w tym filmie opowiem o swoich pierwszych wrażeniach i doświadczeniach z użytkowania nowej bezszczotkowej multiszlifierki od Dremela modelu 8260. Dremel 8260 obecnie jest dostępny w dwóch wariantach, widocznym na filmie zestawie podstawowym, a także w wersji Platinum z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Mój Dremel został umieszczony w materiałowej torbie, w której znajdziemy oprócz instrukcji pudełko z trzpieniem do tarcz Easy Speed Click, tarczami tnącymi Easy Speed Click i kluczem do wymiany osprzętu, ładowarkę i jedną baterię 12V o pojemności 3 Ah oraz samą multiszlifierkę. Jest to narzędzie wyposażone w bezszczotkowy silnik, którym możemy pracować z szybkościami obrotowymi w zakresie od 5 do 30 tysięcy obrotów na minutę, a deklarowana przez producenta wydajność powinna być większa niż w przypadku przewodowego Dremela 4250. Ta multiszlifierka posiada również funkcję łagodnego rozruchu, czyli tzw. miękki start. Urządzenie zasilane jest 12V akumulatorem wkładanym w rękojeść urządzenia. Wysuwamy go typowo po uprzednim ściśnięciu podstawy. To, co zwróciło moją uwagę, to jego podobieństwo do akumulatorów 12V systemu Bosch Professional. Baterie wyglądają niemal identycznie i nie tylko jeśli chodzi o obudowę, ale także okazuje się, że jednakowo opisane są styki na wierzchu akumulatora. Zdecydowałem się więc sprawdzić i okazuje się, że baterie Bosch Professional 12V pasują idealnie do nowego Dremela. Nie ma najmniejszego problemu z ich działaniem, również niezakłócona jest współpraca z aplikacją. Budowa multiszlifierki jest typowa. Od góry mamy niebieski włącznik suwakowy, mamy pokrętło pozwalające na ustawienie szybkości obrotowej. Pod spodem z kolei mamy zestaw diod. Pierwsza od góry z wykrzyknikiem w kółku zaświeci się na czerwono w przypadku pojawienia się alertu. Może on być spowodowany przegrzaniem narzędzia, przegrzaniem akumulatora albo przeciążeniem multiszlifierki. Informacje na temat dokładnych przyczyn tego statusu można odczytać w aplikacji. Następny jest symbol Bluetooth, który jest podświetlany na niebiesko, gdy narzędzie ma połączenie z urządzeniem mobilnym. Poniżej mamy wskazania ustawionej szybkości obrotowej z dokładnością do 5000 obrotów na minutę. Zakresy szybkości przypisane do kolejnego wskazania opisane są w instrukcji. Na samym dole znajdziemy trójstopniowy wskaźnik naładowania baterii. Z boku zaś napis Dremel, który również jest podświetlany, gdy multiszlifierka pracuje. Po wyłączeniu urządzenia stan naładowania baterii i boczny napis są podświetlane przez około pół minuty, zaś wartość ustawionej szybkości pozostaje widoczna około 5 minut. Podobnie symbol Bluetooth, jeśli narzędzie jest podłączone do urządzenia mobilnego. Z tyłu mamy odchylaną metalową zawieszkę umożliwiającą umieszczenie urządzenia na statywie, co jest bardzo przydatne w przypadku pracy z wykorzystaniem wałka giętkiego. Z przodu mamy przycisk blokujący wrzeciono. Pozwala on nam na odkręcenie nakrętki tulei i założenie osprzętu. Aby dobrze dokręcić nakrętkę po założeniu odpowiedniego akcesorium, należy posłużyć się kluczem. Podobnie jak inne multiszlifierki Dremel, również ten model wyposażony jest w kołnierz Easy Twist, posiadający wbudowany klucz. Dremel posiada również bardzo dużą ofertę przystawek do multiszlifierek, które omawiałem w jednym z poprzednich materiałów. Aby móc je zainstalować na nasze urządzenie, musimy mieć zagwarantowaną zgodność odpowiednich gwintów. W zależności od przystawki kompatybilny musi być gwint na kołnierzu, jak na przykład w przypadku chwytu do prac precyzyjnych, gwint na wrzecionie, jak w przypadku chwytu szybkozaciskowego, lub oba gwinty, jak na przykład w przypadku wałka giętkiego. Jak widać, w przypadku modelu 8260 wciąż mamy zachowaną pełną kompatybilność z przystawkami marki Dremel. Długość urządzenia bez akumulatora to niespełna 24 cm i niewiele wzrasta, gdy założymy baterię.
Szerokość i grubość to z kolei trochę ponad 50 mm. Przy czym ze względu na wyprofilowanie urządzenia wymiary te zmieniają się na jego długości. Urządzenie bez baterii waży 477 g, a z akumulatorem 3 Ah 606 g. Urządzenie całkiem wygodnie trzyma się w dłoni. Dzięki wyprofilowaniu można je komfortowo oprzeć na dłoni w przestrzeni między kciukiem a palcem wskazującym. Od spodu w większości jest ogumowane, również na wierzchu wokół przycisków. Wydaje się też, że ma dobrą wentylację. Wydaje mi się, że montaż osprzętu nie powinien nikomu sprawiać trudności. Należy tylko odkręcić nakrętkę, w tym celu trzeba posłużyć się przyciskiem blokady wrzeciona, w razie konieczności także kluczem. Jak wspomniałem wcześniej, w przypadku Dremela możemy wykorzystać kołnierz Easy Twist. Po wsunięciu trzpienia do tulei, nakrętkę dokręcamy posługując się kluczem. Aby uruchomić urządzenie po włożeniu akumulatora, należy przesunąć włącznik do góry. Wówczas pokrętłem regulujemy szybkość obrotową. Zwiększamy ją pokręcając w prawo, zmniejszamy kręcąc w lewo. Zmiany szybkości następują skokowo. Analizując zachowanie pokrętła i dźwięk silnika, wydaje mi się, że między szybkościami 5 a 10 tysięcy obrotów oraz między 10 a 15 tysięcy, a także między 20 i 25 są również dostępne pośrednie ustawienia szybkości. Za każdym razem, gdy wygaszą się wszystkie diody, np. gdy zmieniamy akumulator, automatycznie ustawiana jest domyślna szybkość obrotowa wynosząca 15 tysięcy obrotów na minutę. Po wyłączeniu urządzenia, dopóki na wyświetlaczu widoczna jest szybkość obrotowa, to możemy zmieniać to ustawienia i uruchamiać ponownie urządzenie z zadaną szybkością. Multiszlifierka ma zabezpieczenie. Jeśli przy włączonym urządzeniu wyciągniemy akumulator, np. gdy ten się rozładuje, to włożenie nowego akumulatora nie uruchomi urządzenia, nawet jeśli suwak ustawiony jest w pozycji włączonej. Multiszlifierkę można również sparować z urządzeniem mobilnym, aby móc nią zarządzać z wykorzystaniem aplikacji Dremel. W szczególności sterować jej szybkością i monitorować jej stan. Pierwsze co należy zrobić, to połączyć się ze smartfonem lub tabletem. W aplikacji wybieramy opcję Połącz moje narzędzie w momencie, gdy multiszlifierka ma już włożoną naładowaną baterię. Po chwili oprogramowanie poprosi nas o pokręcenie na narzędziu pokrętłem ustawiania szybkości w celu potwierdzenia parowania. W tym czasie dioda Bluetooth będzie migać. Gdy to zrobimy, za chwilę ujrzymy na ekranie informację, że proces łączenia zakończył się sukcesem, a dioda zacznie świecić się w sposób ciągły. Wówczas możemy nadać urządzeniu jakąś przyjazną nazwę, ale jeśli tego nie zrobimy, będziemy mogli uczynić to też później. W aplikacji obecnie możemy sprawdzić stan naładowania akumulatora, a także podpowiedź, jaki jest oczekiwany czas pracy z podziałem na lżejsze i cięższe zastosowania, które prace należą do której grupy, można dowiedzieć się przyciskając znak zapytania. Z moich dotychczasowych doświadczeń wynikało, że był to czas delikatnie zaniżony, ale oczywiście wszystko zależeć będzie od dokładnego obciążenia narzędzia. Na ekranie mamy też podgląd orientacyjnych wskazań temperatury narzędzia i baterii. O zbyt wysokich temperaturach lub niskim stanie naładowania akumulatora będziemy powiadamiani stosownymi alertami. Również w przypadku utraty połączenia pojawi się stosowna informacja. Aplikacja będzie nas informować również, co w każdym z przypadków powinniśmy zrobić. Ciekawą opcją jest możliwość zdalnego ustawienia szybkości obrotowej. Jeśli nie jesteśmy pewni, jaka jest optymalna nastawa w konkretnym zastosowaniu, wystarczy, że wskażemy, w jakim materiale pracujemy, jakim osprzętem, a aplikacja zasugeruje zakres odpowiednich ustawień, wyłączając możliwość wprowadzania zbyt wysokich wartości. Gdy wybierzemy określoną szybkość, mamy 10 sekund, aby wybór zaakceptować na urządzeniu poprzez jego uruchomienie.
Oprogramowanie pozwala również na wyszukanie osprzętu, które powinniśmy użyć do wykonania określonego zadania, pracując we wskazanym materiale. Oczywiście w aplikacji możemy także zmienić nazwę narzędzia, wymusić rozłączenie urządzenia mobilnego z multiszlifierką, a także dodać inne narzędzie Dremel lub usunąć je z pamięci. Gdy multiszlifierka utraci połączenie z urządzeniem mobilnym, np. po zmianie akumulatora, w aplikacji możemy nawiązać ponownie połączenie. W moim przypadku czasem musiałem wyłączyć i włączyć aplikację, bo się zawieszała w trakcie wyszukiwania narzędzia. Czasem też musiałem potwierdzić połączenie, używając pokrętła ustawiania obrotów, a czasem to nie było potrzebne. Na tym właśnie kończą się możliwości oprogramowania. Tę prezentację chciałbym podsumować kilkoma testami. Postanowiłem urządzenie sprawdzić w podobny sposób, jak czyniłem to z poprzednimi moimi multiszlifierkami. Wykonałem te same testy tym samym typem osprzętu, chociaż po latach były to już produkty innych marek. W pracach używałem listewki sosnowej o grubości 1 cm. Wpierw ściąłem jej róg, obciąłem wkręt, wyszlifowałem wgłębienie, zeszlifowałem narożnik. Tutaj miałem problemy, bo naklejane na specjalny trzpień papiery ścierne dosyć łatwo odpadały, nawet przy niższych szybkościach obrotowych i mimo braku nadmiernego docisku. Wywierciłem otwór o średnicy 6 mm, sfrezowałem krawędź, wykrawerowałem literę D, wyszczotkowałem opalony kawałek drewna. Pod względem wydajności wyniki są porównywalne z rezultatami uzyskiwanymi dla Dremela 4000 i Boscha GRO. Nie udało się jednak zauważyć znacznej przewagi nowego Dremela. Z drugiej strony nie ustępował on też swoim poprzednikom. Na koniec dokonałem sprawdzenia generowanego hałasu. Zmieniał się on od 62 dB dla najwolniejszych obrotów do 87 dB dla najszybszych. Zdecydowanie jest to urządzenie warte rozważenia. Przede wszystkim ze względu na bezszczotkowy silnik, zgodność akumulatorów z 12V systemem Bosch Professional, a także pełną kompatybilność z przystawkami Dremela. Podejrzewam, że dla wielu użytkowników możliwość połączenia przez Bluetooth z urządzeniem mobilnym wyda się zbędnym bajerem. Zadowoleni mogą być ci, co potrzebują niskich szybkości obrotowych, zaś rozczarowani ci, którzy liczyli na szybkości powyżej 30 000 obrotów na minutę. Dla zainteresowanych różnicami między tym akumulatorowym Dremelem 8260, Boschem GRO 12 oraz Dremelem 4000 wkrótce opublikuję bezpośrednie porównanie całej trójki z nowymi testami.